Witam serdecznie hodowczynie i hodowców gołębi pocztowych. Dzisiaj takie pytanie rzucam na forum. Jak poprawić wydolność gołębi pocztowych? Wszyscy prędzej czy później zadajemy sobie to pytanie. Przygotowujemy się na maksymalną wydolność naszych gołębi przed sezonem. Robimy zakupy, dbamy odpowiednio o te gołębie. W trakcie sezonu czasami jesteśmy niezadowoleni z wyników. Mamy wrażenie, że coś trzeba by było jeszcze zmienić, żeby te gołębie miały lepsze wyniki. No i zawsze z reguły zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić za pomocą diety, co zmienić, czego odłożyć, co dołożyć. Używamy różnych suplementów, zastanawiamy się, może z jednej marki zrezygnować na rzecz drugiej marki, albo zmienić w ogóle skład, inne suplementy użyć, tak, czy witaminy, czy tam różne wyciągi. Ale zawsze mamy taką nieodpartą chęć poprawienia tej wydolności. No i oczywiście na pewno wszyscy macie taki problem, bo nie wszyscy są na pierwszym miejscu i każdy chce mieć jak najlepszy wynik i zawsze na tym się zastanawiamy. Ja tutaj, że tak powiem, zadam takie pytanie. Czy na pewno w dobrym kierunku wszyscy zmierzamy? Czy nie patrzymy na to pod złym kątem? Znaczy się nie, że wszyscy źle robimy, tylko ja bym się chciała zastanowić, bo nie słyszałam takiej dyskusji, zastanowić się nad tym, że może jeszcze jest jakiś mechanizm niezgłębiony, znaczy się nie, że niezgłębiony, tylko nieświadomie pomijany. I zaraz do niego przejdę, tylko jeszcze pokrótce powiem o co chodzi w tej wydolności, bo może są jacyś hodowcy, którzy są dopiero od niedawna hodowcami, dopiero zaczynają, więc wydolność to jest możliwość fizyczna gołębia do tego wysiłku podczas lotu. Im lepsza wydolność, czyli dobrą ma wydolność, to ma dużo energii, którą ma dobrze rozłożoną na cały okres lotu i dostaje, że tak powiem, odczucie zmęczenia ma w jak najpóźniejszym czasie, czyli leci wtedy jak najszybciej, ma później odczucie zakwasów i tak dalej, i też potem się to przenosi na rehabilitację, na dochodzenie do sił po locie. No i do tej wydolności na tą wydolność głównie składa się składniki odżywcze, które tam, czyli energia. Czym jest odżywiony, żeby miał siłę, oczywiście natlenienie mięśni, bo oczywiście, żeby była energia wytworzona do lotu, potrzebny jest tlen. Też chodzi o to, żeby jak najszybciej się tego tlenu pozbyć, tylko dwutlenku węgla pozbyć się z organizmu, żeby właśnie ta wydolność cały czas była dobrze, czyli cały czas się musi natleniać. No i tak zawsze jak są dyskusje, to wszyscy dyskutujemy tylko trzeba dodać energii, trzeba ująć energii, trzeba na przykład tam, nie wiem, dodać magnezu, a tu nie będę wymieniała wszystkich, ale zawsze sterujemy generalnie dietą i suplementami. Albo dodajemy, zmieniamy, odstawiamy, przemieniamy i tak. Tylko po ostatnim filmie na temat forsycji, co mówiłam, że zrobiłam nalewkę do forsycji, nie byłam usatysfakcjonowana z tego filmu, bo właśnie nie poruszyłam tego tematu, który powinien wydźwięczyć w tamtym filmie, dlatego też poruszam go w tej chwili, czyli w jaki sposób możemy wpłynąć na wydolność, nie wydając pieniędzy. Co możemy zrobić, albo z jakiej perspektywy na to powinniśmy spojrzeć. I tutaj, zanim przejdę dalej, to zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Proszę o lajki i komentarze. Czy Wy też macie to samo spostrzeżenie, czy też w ten sam sposób działacie, czy spotkaliście się, że tak powiem, z takim zastanowieniem się nad tym problemem, który właśnie teraz będziemy poruszali. Więc tak jak już mówiłam, wydolność, to energia, tlen dla mięśni i tak dalej. Wszystko to, co daje nam, że tak powiem, materiał, czyli paliwo do tego gołębia, żeby on jak najszybciej leciał. No i robimy to różnie. No ale czasami robimy to tak jak zawsze, a jednak nie ma to takiego efektu, który by nas satysfakcjonował, albo nie ma progresu, albo wręcz odwrotnie, pomimo wszelakich starań i utrzymania tych gołębi cały czas na wysokim poziomie, w wysokiej formie, czyli z spełnianiem wszystkich naszych wymogów, jakie my tam sobie ustawiamy, regulaminów własnych w gołębniku,
dzieje się troszkę gorzej. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się tak zastanowić nad tym i spojrzeć troszkę z innej perspektywy. Bo to, jak my zmieniamy tę dietę, dokupujemy bądź wymieniamy te suplementy, różne tam przekładamy, to wydaje mi się, że to jest takie troszkę spojrzenie z perspektywy mrówki na słonia. Jak mrówka patrzy na słonia, to widzi tylko stopy. I wydaje mi się, że w tym kontekście my też widzimy tylko stopy. Ale jakby mrówkę podnieść, posadzić na wierzchołku wysokiego drzewa, tak spojrzy na tego słonia, to zobaczy uszy, głowę, ogon i cały jaki jest ogromny. I teraz, jakbyśmy my teraz się zastanowili, wiemy, że chodzi o energię, wiemy, że chodzi o tlen, że chodzi o szybkie oczyszczenie z dwutlenku węgla. No to wszystko niby wiemy, nie? No tak, tylko że to, żeby się dostało do tych komórek, to musi pokonać jakąś drogę. I tą drogą jest układ krwionośny. No i za to, żeby każda komórka, bo każda komórka daje, suma komórek daje organizm, a każda komórka to jest oddzielny, żywy jakby organizm, który potrzebuje właśnie tej energii, którą potrzebuje gołąb w formie karmy, właśnie tych suplementów, właśnie tego tlenu i tak dalej. No i teraz co to dostarcza do tych komórek? No układ krwionośny. I takimi ważnymi naczyniami, tymi już ostatecznymi, które docelowo do tych poszczególnych komóreczek dostarczają tej całej energii, tego tlenu i tego wszystkiego, co potrzeba, to są naczynia włosowate. No i my tak chyba raczej się nie zastanawiamy nad tym, czy urządzenie dostarczające diety, suplementów i tak dalej jest aby na pewno sprawne. Mam na myśli to, czy na przykład naczynia krwionośne nie są zwężone, czy naczynia krwionośne na przykład nie są kruche, popękane. No bo jakżeż by to było, gdyby one były zwężone, to w szybkim tempie nie będą dostarczone te wszystkie składniki odżywcze, które są potrzebne tym komórkom, ten tlen do tego, żeby ten ptak mógł lecieć. To będzie wszystko, że tak powiem, odłożone w czasie, więc nie będzie miał możliwości 100% potencjału do wykorzystania, ponieważ będzie ograniczony w czasie, bo ten przepływ przez te żyły będzie mniejszy. Drugim aspektem jest to, że jeśli ma kruche naczynia włosowate, to one mogą być popękane i ta treść, która wartościowa, to paliwo, które ma się dostać do tych komórek, może po prostu rozlewać się przed dopłynięciem do ostatecznego miejsca docelowego każdej komórki. No i tutaj oczywiście możemy zadziałać zupełnie darmowo nalewką z forsycji, którą robiłam wcześniej. Pokazywałam ją Wam na filmiku. Teraz już mam ją zlaną. Tu Wam pokażę. Tak wygląda naleweczka z forsycji i ona ma bardzo dużo rutyny, zawiera. I ta rutyna odpowiada za elastyczność naczyń krwionośnych. I być może to tak niewiele, a być może zaważyć na tym, czy te komórki rzeczywiście będą dobrze odżywione i czy to nie będzie taka mała przyczyna tego, że można troszeczkę dopomóc tym gołębiom, no bo nie robimy im żadnych prześwietleń ani koronografii, żebyśmy tego wiedzieli. Nie możemy też stwierdzić, czy tak nie jest, czy nie trzeba by było iść w tym kierunku. Oprócz tego ta nalewka, tak jak już mówiłam poprzednio, ma też takie właściwości kojąco, uspokajające, więc dobra by była po locie na rozluźnienie, bo ma takie rozkurczowe działanie, rozluźnienie tych mięśni, kojące, no to, że tak powiem, przeciwzapalne. W czasie tego wysiłku, którego wykonuje w trakcie lotu, te mięśnie mogą dochodzić w mięśniach do mikrourazów, mogą wywoływać to stany zapalne, te mikrourazy, no po prostu idealna partia do zużycia. I macie to zupełnie za darmo. Ja użyłam 100 gram kwiatów forsycji, zalałam pół litrem wódki 40% i dodałam 4 łyżki miodu, ponieważ ja też będę pić tą naleweczkę, nie lubię alkoholi wytrawnych i nie to będę oczywiście zdrowotno, że tak powiem, zdrowotnie używać. No i przy okazji macie też miód, więc można w ten sposób wykorzystać, ale generalnie chciałam właśnie zaznaczyć to, że jakie jest Wasze zdanie? Czy nie sądzicie, że troszeczkę nie zgłębiamy zbyt mocno tematu zdrowia bądź
możliwości podniesienia wartości czy właściwości naszych gołębi, żeby pozyskiwały lepsze wyniki. Co myślicie na ten temat? Czy to jest cenna uwaga, czy wdajcie się w dyskusję w komentarzach. Jestem bardzo zainteresowana. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Oczywiście możecie wykorzystać jeszcze suszone kwiaty forsycji i takie samo ma działanie jak i nalewka, tylko że po prostu te kwiatki, jedną łyżeczkę zalewamy szklanką gorącej wody, zostawiamy pod przykryciem na 15 minut i dokładnie te same właściwości będzie miała. Też ma takie właściwości detoksykacyjne dla wątroby, czyli oczyszczające. Po locie tak samo idzie, więc zobaczcie, po locie macie kojąco, uspokajająco, przeciwzapalnie i jeszcze oczyszczająco na wątrobę. A tutaj jest mała reklama, jak już na wątrobę użyjecie na karmę, naleweczki, to możecie obsypać Active Balansem. Polecam serdecznie. To jest mieszanka na regenerację i oczyszczenie wątroby i też ma takie bardzo piękne właściwości wiążące kał. Więc co Wy na to? Jak myślicie? Czy ten aspekt jest ważny w hodowli, czy nie jest ważny? Piszcie w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Niech się rozwinie jakaś dyskusja. Czy jesteście gotowi przetestować właściwości nalewki na własnym gołębniku? Ja spróbuję, nie wiem czy Marek mnie dopuści. Niestety jeszcze się nie dorobiłam swojego gołębnika, żebym mogła być tam władcza i panować nad tym, ale może kiedyś będę miała własny gołębnik. To będę testowała, wtedy na bieżąco będę zdawała Wam relacje, co robię, jak to będzie, więc w zasadzie to będę tam siedziała cały czas z kamerką i nagrywała, co się tam dzieje, żebyście wszyscy byli tego świadkami. Więc tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Dzielcie się swoimi uwagami w tym temacie, czy układ krwionośny nie został przez nas zbyt pominięty? Pozdrawiam serdecznie, dobry lot!